Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Mamy dzisiaj wielki zaszczyt reprezentować Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej i jest to dla nas tym większe wyróżnienie, że właśnie w tym roku obchodzimy 120-lecie powstania naszej uczelni Politechniki Gdańskiej. W tej chwili widzicie na slajdzie budynek główny, w którym się znajdujemy, ale pochodzący z czasów poprzedniego wieku, z początków poprzedniego wieku i wizerunek Alberta Karstena, który zaprojektował właśnie budynek główny. A tutaj wnętrza też z tych czasów. Po lewej stronie widzicie aulę, w której się znajdujemy. Możecie zobaczyć, że troszeczkę się zmieniła w stosunku do tego, co jest teraz. Ale mimo wszystko możecie poznać, że jest to ciągle ten sam obiekt. Tak, dzisiaj będziemy chciały opowiedzieć Wam o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa już w tej chwili i może wpływać w przyszłości na projektowanie architektoniczne i na zawód architekta. Ale zanim do tego przejdziemy, to warto powiedzieć kilka słów o zagrożeniach i kontrowersjach, które wiążą się z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. I przede wszystkim w dzisiejszych czasach są to fake newsy, które są generowane na dużą skalę przez różnego rodzaju farmy trolli, które wykorzystują właśnie AI do manipulowania opinią publiczną i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. No i niestety działania nieetyczne też mogą stanowić problem, ponieważ decyzje podjęte przez AI mogą mieć trudności w stwierdzeniu, kto jest właściwie za to odpowiedzialny. Utrwalają również i nasilają algorytmy istniejących uprzedzeń i dyskryminacji społecznych i mogą również naruszać prywatność poprzez gromadzenie naszych danych i analizowanie ich. I z tym faktycznie może być cały czas problem. Ważnym aspektem są również prawa autorskie dotyczące dzieł, które powstają przy pomocy sztucznej inteligencji, bo musimy się zastanowić, czy dzieła, które mogą właśnie powstawać przy pomocy różnych nowych programów, będą chronione przez prawa autorskie. Mowa tu w tej chwili o rzeczach, którymi inspirujemy się twórczością już konkretnego twórcy. Myślę, że w przyszłości te regulacje będą potrzebne do zmiany i będą ewoluować w przyszłości. Jednym z rozwiązań może być korzystanie z tak zwanych licencjonowanych modeli, które będą mogły tworzyć konkretne dzieła, ale inspirowane twórczością już znanych architektów, twórców, malarzy i innych rysowników. I to jest kwestia, którą na pewno będziemy musieli sobie jakoś jako ludzkość poradzić. Tak, no, kolejnym problemem są tak zwane deepfake'i, o których na pewno Państwo słyszeliście, czyli generowanie przez sztuczną inteligencję obrazów, audio i wideo, które wyglądają na autentyczne, ale mogą na przykład posłużyć do zniszczenia reputacji osób publicznych. W ten sposób mogą wpływać na całe społeczeństwa, na politykę w danym kraju, co jest dużym niebezpieczeństwem we współczesnym świecie. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o zdominowanie ludzkości przez maszyny, to jest to w tej chwili jeszcze pieśń przyszłości, ale gdzieś tam z tyłu głowy też musimy mieć to na uwadze, że jeżeli nie dopilnujemy pewnych rzeczy, to może się okazać, że w przyszłości te algorytmy sztucznej inteligencji będą stanowiły dla nas pewnego rodzaju zagrożenie. I mówię tutaj o sytuacji, w której jeżeli algorytmy sztucznej inteligencji osiągną zdolność do samodoskonalenia się, do modyfikacji swojego algorytmu, to może dojść do sytuacji, w której przewyższą po prostu inteligencją ludzi i wymkną się spod kontroli, co może być tutaj dla nas pewnego rodzaju problemem. Nie wiemy jeszcze, gdzie jest jakby sufit rozwoju sztucznej inteligencji, no ale jest to na pewno jakaś kwestia, o której musimy tutaj myśleć. Jak również zależność ludzi od technologii AI i mam na myśli tutaj procesy gospodarcze, ale również społeczne, które coraz częściej są automatyzowane i oddawane właśnie jakby, nazwijmy to,
w ręce sztucznej inteligencji. Również jeżeli chodzi o rynek pracy, to istnieje zagrożenie, że spora liczba zawodów po prostu może zostać zdominowana i odebrana poprzez właśnie sztuczną inteligencję, poprzez tą automatyzację. Także tutaj też potrzebne są pewne regulacje, które ewentualnie jakby tą sprawę rozwiążą. Natomiast ludzkość już kilkakrotnie stawała podczas swojego rozwoju przed dylematem, czy kontynuować rozwój, czy też go nie kontynuować po to, żeby ochronić się przed pewnymi rzeczami. I zazwyczaj z doświadczenia wiemy, że jednak nie zatrzymywaliśmy się w tym rozwoju, więc tutaj również możemy mieć podejrzenie, że tak będzie. No tak, tu się wtrącę, że to jest jednak takie narzędzie, jak na przykład nóż, którym możemy przygotować sobie smaczną kanapeczkę rano, ale możemy też zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, więc to narzędzie jest bardzo delikatne, może nam pomóc w życiu, ale musimy bardzo być ostrożni i mądrzy. Ale po drugiej stronie spektrum jest na przykład broń jądrowa, tak? Której też jakby rozwój nie został zatrzymany. No i w tej chwili jakby wiadomo, że niektórzy mówią, że pokój na świecie jest dlatego, że mamy broń jądrową, ale z drugiej strony jakby ten postęp nie został zatrzymany i poszliśmy o ten krok dalej, od którego już odwrotu nie było. Także tutaj przechodząc właśnie do systemów zbrojeniowych, które też mogą być problemem, jeżeli będziemy mieli autonomiczne systemy zbrojeniowe, to mogą być one zdolne do wywoływania niekontrolowanych konfliktów, a również brak ogólnoświatowych regulacji prawnych, których nie będziemy w stanie wprowadzić, ponieważ nawet jeżeli świat euroatlantycki wprowadzi jakieś ograniczenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, to na pewno Chiny i Rosja tego nie zrobią. W związku z tym pojawi się nam nierównowaga, jeżeli chodzi o siłę tych mocarstw, co może prowadzić do poważnych problemów. Nie wspominając właśnie o potencjalnej możliwości dostępów algorytmu sztucznej inteligencji do właśnie broni jądrowej. Dobrze, ale nie straszmy Państwa już od samego rana. Mamy zachęcić jednak do tego, żebyście chcieli aplikować na nasz wydział. W związku z czym dzisiaj się skupimy już teraz tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji w związku z architekturą i podzielimy to na takie 3 zasadnicze grupy. Jedna to jest robienie wizualizacji 3D we współpracy ze sztuczną inteligencją. Druga to wspomaganie samych już procesów projektowych przez sztuczną inteligencję. A trzecia grupa to pomoc w budowaniu obiektów, które żyją w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i chronią naszą planetę. I tutaj możemy zacząć od takiego porównania i zobaczcie Państwo, jak ewoluowała już sztuczna inteligencja w trybie text to image, czyli za pomocą promptów, tekstów, które wpisujemy w daną aplikację, możemy stworzyć obraz. Tutaj po lewej stronie w Midjourney w 2022 roku wpisaliśmy prompt, który miał zwizualizować wnętrze pawilonu barcelońskiego, inspirowany oczywiście pawilonem barcelońskim. Za mało ćwiczeń oratorskich z rana. A po prawej już wizualizacja, która była wykonana dosłownie kilka dni temu. My widzimy różnicę, mam nadzieję, że Państwo również, jaki duży postęp już w przeciągu 2 lat się wykonał. A tutaj mamy drugie porównanie za pomocą innego narzędzia DALL-E 2 i DALL-E 3. I tutaj chodziło o zwizualizowanie willi inspirowanej twórczością bardzo znanej architektki Zahy Hadid. Po lewej stronie jeszcze pozostała wiele do życzenia, po prawej oczywiście w naszym odczuciu również. Mimo wszystko ta realność jest już dużo, dużo większa. Tak, przechodząc dalej, w 2022 roku, w którym myśmy zaczęły naszą przygodę z zabawą, nazwijmy to AI i tymi programami do generowania obrazów, najszybszą drogą do tworzenia wizualizacji były programy, które wykorzystywały rendering w czasie rzeczywistym, takie jak Lumion, Twinmotion, Enscape czy D5 Render. I tutaj Państwo widzicie wizualizację naszych projektów wykonane właśnie w programie Lumion.
Rendering w czasie rzeczywistym to jest po prostu rendering. Te programy wykorzystują rendering oparty o procesor GPU, czyli procesor graficzny, a nie standardowy procesor CPU. I tym samym już jakby wstępnie renderują tą scenę, dzięki czemu po prostu generowanie tych obrazów jest o wiele szybsze. Przy czym też w przypadku... Tak, przepraszam, kiedyś trzeba było na rendering czekać nawet całą noc. W tej chwili po prostu dzieje się to na naszych oczach. Tak I to było, jest ta różnica. Tak, pamiętamy takie czasy jeszcze sprzed nawet 5, 6, no i 10 lat, kiedy właśnie na rendering czekałyśmy całą noc po prostu. Teraz to się dzieje w przeciągu kilkunastu sekund. I też te programy właśnie są dosyć intuicyjne, także jeżeli Państwo wybiorą nasz kierunek, to na pewno będziecie mieli styczność z którymś z tych programów. Tutaj po lewej stronie widzą Państwo również animację jednego z naszych projektów i trzeba powiedzieć, że łatwość w robieniu dużej liczby wizualizacji i animacji jest bardzo przydatna w pracy z klientem, z inwestorem. W dzisiejszych czasach już jednak też te właśnie programy text to image polegające na wpisywaniu promptu i generowaniu obrazów są dosyć mocno rozwinięte. Tak więc również z takich narzędzi jak Midjourney, DALL-E 3, Prom AI czy Stable Diffusion chociażby możemy korzystać na etapie koncepcji architektonicznej i do zbierania po prostu inspiracji. Także są to narzędzia, które do pewnego stopnia już w tej chwili są przez nas i przez studentów również architektury wykorzystywane. I nieco bardziej zaawansowane narzędzia. W tym momencie będziemy mówić o narzędziu Viscom, Stable Diffusion i Prom AI, które pozwalają nam dosłownie w przeciągu kilku sekund z prostego szkicu wygenerować wizualizację, którą już możemy pokazać naszemu klientowi. I tutaj warto nadmienić, że w tej naszej prezentacji poza tym szkicem i poza naszymi wizualizacjami, które widzieliście Państwo przed chwilą, wszystkie obrazy są wygenerowane właśnie za pomocą sztucznej inteligencji. Także z tego prostego szkicu w przeciągu dosłownie kilku sekund możemy za pomocą narzędzia Stable Diffusion, w tym momencie jest tutaj, to powstało na interfejsie Automatic 1111, który jest darmowy, który możemy sobie na nasz komputer pobrać. Z takiego szkicu przy wpisaniu odpowiedniego promptu i przy zastosowaniu odpowiedniego tak zwanego modelu, który się wgrywa właśnie w Stable Diffusion, możemy otrzymać takie wizualizacje, które oczywiście jeszcze nie są doskonałe. Jak Państwo widzą, jest sporo tak zwanych halucynacji tutaj, czyli widzimy na przykład, że ta woda z basenu gdzieś tam nam się rozlała dookoła. Widzimy, że w jednym przypadku w ogóle tej wody w basenie nie ma. No ale już kolejne próby wychodzą nieco lepiej. Oczywiście to jeszcze nie jest idealny obraz, no ale na pewno jest to już coś, na czym można zacząć rozmowę z inwestorem. W bardzo łatwy sposób, zmieniając prompty, jesteśmy w stanie tutaj też manipulować oświetleniem, ale także porą dnia, czy też pogodą na tych obrazach. No i tutaj są kolejne próby, tym razem w programie Viscom. Jak widzimy, on ma nieco inny styl, taki bardziej miękki, ale w każdym z tych narzędzi jesteśmy w stanie wgrywać tak zwany obraz referencyjny, na przykład zdjęcie, które nam się podoba, albo wizualizację, która ma jakiś styl, który nam się podoba. I za pomocą tego zdjęcia referencyjnego i właśnie wpisywania odpowiednich promptów ze zwykłego szkicu jesteśmy w stanie dosłownie w kilka sekund wygenerować właśnie taki obraz. Tu jest jeszcze na koniec Prom AI, który moim zdaniem jest najbliższy ideału, ale w wersji darmowej rozdzielczość jest trochę niska, także widzicie Państwo tutaj, że te piksele jednak gdzieś tam się pojawiają. Następną grupą produktów będą tak zwane wtyczki do SketchUpa. SketchUp to jest taki bardzo prosty program do budowania modeli 3D. I tutaj widzicie Państwo właśnie taki zrzut z ekranu takiego modelu wykonanego przez nas z naszego projektu. Mogłabyś przerzucić? Dziękuję. I tutaj za pomocą właśnie wtyczki, którą się instaluje w SketchUpie, można wygenerować obrazy. Naszym zdaniem one ciągle pozostawiają bardzo wiele do życzenia, ale biorąc pod uwagę, jak szybko się wszystko zmienia, to mamy nadzieję, że to też będzie jakiś rodzaj narzędzia. Tu jest SketchUp Diffusion akurat. Wersja beta, no warto niestety powiedzieć. w naszym mniemaniu jest to chyba najgorsza wtyczka, przepraszamy Ale SketchUp. cały czas wersja beta, więc mamy nadzieję, No że tak. będzie lepiej.
ale trzeba po prostu pamiętać, że taka grupa narzędzi w ogóle jest i że warto się nią interesować. I ostatnia to jest Veras AI i ona jest po lewej stronie, widzicie właśnie zrobiona za pomocą tej wtyczki, a po prawej już naszą wizualizację zrobioną tradycyjnie ze SketchUpem i Lumionem, czyli za pomocą tego profesora GPU, o którym wspominała. Procesora. Tak, i widzicie, że już to były dosyć kompatybilne obrazy, więc to jest chyba coś, co najbardziej jest w tej chwili. Jeszcze jedną niszą, o której warto dosłownie napomknieć, bo czas nam się kończy, jest wirtualna rzeczywistość w połączeniu ze sztuczną inteligencją. I tutaj mamy na myśli wykorzystanie gogli VR, za pomocą których będziemy mogli przenosić się do wnętrza projektowanych przez nas budynków i tym samym na bieżąco, znajdując się we wnętrzu takiego budynku, modyfikować na przykład jego układ funkcjonalny. I tutaj mamy kolejną grupę produktów, które już wspomagają proces projektowy, czyli tutaj akurat Varys wspomaga rozwiązania funkcjonalne, czyli bardzo prosto modyfikując układ, on dostosowuje już rozkład mebli albo pomieszczeń, także bardzo szybko można stworzyć nowe rzuty funkcjonalne. Jednocześnie akurat w tym programie można z automatu wygenerować dosyć proste wizualizacje wnętrz. O, właśnie tutaj Państwo widzicie. Lecimy dalej, bo niestety nie mamy czasu. Właśnie. Następny to Finch i tutaj już jest troszeczkę bardziej rozbudowany program. Również polega on na tym, że w bardzo łatwy sposób modyfikuje się i rozwiązuje układy mieszkań. Wystarczy podzielić obrys budynku na konkretne sekcje i już program przy odpowiednim wpisaniu parametrów jest w stanie nam wygenerować nieskończoną ilość różnych układów funkcjonalnych. Oczywiście Państwo, jeśli będziecie na naszym wydziale, to z naszą pomocą będziecie się uczyć jeszcze analogowo i przy pomocy własnego umysłu rozwiązywania tych mieszkań, ale trzeba pamiętać, że takie narzędzie już jest i prawdopodobnie jak będziecie kończyć studia, one być może będą już normalnie użytkowane w biurach. Tak, kolejnym narzędziem jest program Architectures i tutaj jest to program, za pomocą którego możemy nie tylko rozwiązywać układy funkcjonalne mieszkań, ale również jednocześnie tworzyć online w chmurze modele, które później możemy sobie importować na nasz komputer i implementować do programów BIM-owskich, czyli programów do projektowania architektonicznego w 3D. Tutaj, jak Państwo widzą, w bardzo łatwy sposób można właśnie modyfikować rzuty i układy funkcjonalne tych budynków i za chwilę zobaczycie też, że można to w bardzo, bardzo szybki sposób przełożyć na model 3D, a tym samym po prostu proces projektowy i tempo tego procesu jest po prostu zawrotne, co jest całkowitym tutaj jakby przełomem, jeżeli chodzi o naszą branżę. Tutaj warto powiedzieć też o naszych gdańskich programach 3D, które opartych o sztuczną inteligencję, które powstają w naszym mieście. Pierwszym z nich jest Kolega Space. To jest program, który został stworzony przez naszych kolegów tutaj z Wydziału Architektury, przez Jakuba Bladowskiego, przez Kacpra Radziszewskiego i Roberta Juchniewicza. I to jest również program, który daje nam bardzo wiele możliwości, jeżeli chodzi o optymalizację procesu projektowego. No i drugi program, jest to program, który służy optymalizacji procesu projektowego w zakresie projektowania hoteli. Został to program stworzony przez naszego kolegę wydziałowego Jana Cudzika. Także widzicie Państwo, że tutaj również na naszym wydziale nasi koledzy mają spory wkład właśnie w powstawanie programów opartych o sztuczną inteligencję. No i niestety czas nam się kończy, nie zdążyłyśmy opowiedzieć wszystkiego, ale bardzo ważną kwestią jest wspomaganie procesów zużycia energii w budynku i ochrony środowiska. I sztuczna inteligencja niewątpliwie jest niesamowitym narzędziem, które już w tej chwili wspomaga i mamy nadzieję, że będzie wspomagać przy odpowiedniej pracy i modyfikacji po prostu naszą planetę, która jest bardzo zagrożona przez różne klimatyczne perturbacje, więc mamy nadzieję, że będziemy projektować budynki, które będą odporne na działania klimatyczne
i będą bezpieczne no i będziemy mogli po prostu funkcjonować. Sztuczna inteligencja ma do siebie to, że potrafi w bardzo szybkim tempie analizować ogromne ilości danych i to może być potrzebne właśnie przy wspomaganiu zrównoważonego projektowania architektonicznego, poprzez to, że algorytmy będą analizowały po prostu lokalizację danego obiektu, ale również warunki klimatyczne i też materiały, które są wykorzystane do projektowania. Tutaj szybciutko powiemy jeszcze o tym, że również algorytmy sztucznej inteligencji mogą monitorować zużycie wody w budynkach, przewidywać zapotrzebowanie użytkowników na tą wodę, jak również wspomagać gromadzenie deszczówki i tym samym minimalizować nawadnianie. Kolejną bardzo ważną sprawą jest analiza cyklu życia materiałów budowlanych i śladu węglowego, jaki te materiały budowlane ze sobą zostawiają. I dzięki właśnie algorytmom sztucznej inteligencji możemy poznać ślad węglowy od pozyskania materiału poprzez jego eksploatację aż do utylizacji. Dzięki temu architekci będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów, jeżeli chodzi o materiały, z których będą budowane, zaprojektowane przez nich obiekty. Generalnie po prostu chodzi o to, żebyśmy chronili nasze środowisko i żeby właśnie ten ślad węglowy był jak najmniejszy, bo jeśli tak będzie, to wtedy mamy nadzieję, że ekstremalne warunki pogodowe, które w tej chwili już coraz bardziej nam dokuczają, będziemy w stanie zatrzymać. Także mamy nadzieję, że sztuczna inteligencja właśnie w tym nam pomoże. Chyba już niestety musimy... Tak, możesz powiedzieć parę słów o tych inteligentnych systemach tak, BMS? Bo są takie inteligentne systemy BMS, które integrują wszystkie znajdujące się instalacje w budynku i obserwują nasze zachowania i optymalizują ustawienia w taki sposób, żeby właśnie pobierać jak najmniej energii i wytwarzać jak najmniej tego śladu węglowego i dwutlenku węgla do atmosfery przy jednoczesnym dużym komforcie funkcjonowania nas w danym budynku. I to chyba tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. I życzymy miłego dnia na Politechnice Gdańskiej.